Well, good morning, everyone. Dzień dobry. And I'm very happy to be here in Poland for the first time in my life. Bardzo się cieszę, że jestem w Polsce po raz pierwszy w życiu. You know, the amount of travelling I've done over the last 25 years, it's like, wow, a new airport. Przez 25 ostatnich lat podróżowałam tak dużo, że nagle przybyłam na nowe lotnisko. I can add it to the list. I don't have a list. Anyway, when Dorota invited me to talk at this conference, Kiedy Dorota zaprosiła mnie na tą konferencję and seeing now, listening to her introduction, i kiedy teraz słuchałem jej wprowadzenia, I decided that I should explain kinesiology as I see it, zdecydowałem, że powinienem wytłumaczyć wam kinezjologię tak, jak ja ją widzę, as a stress management system. jako system do zarządzania stresem. And this goes right back to Richard Utt, who's the founder of applied physiology and one of the major influences in my kinesiology direction. I to sięga aż do samego Richarda, który był odegrał główny wpływ na kinezjologię i na moje podejście. Where he saw kinesiology as a stress management system. On postrzegał kinezjologię jako system do zarządzania stresem. And I don't know how many of you have a knowledge of physiology. Nie wiem, jak wielu z was zna kinezjologię. And there's a term called homeostasis. I don't know if you've heard of it. Jest termin homeostaza, nie wiem, czy go słyszeliście. And that's kind of where the body likes to sit. Homeostasis is this kind of equilibrium state. To jest stan równowagi, który ciało lubi. But he coined this term called homeostase stress. Homeostasis. Stress. On ukuł taki termin stres homeostazy, czy stres homeostatyczny. Which is basically what he meant by that was the body finds an equilibrium in a stress state. I przez to rozumiał stan, kiedy ciało w stresie odnajduje równowagę. Anyway, he had his basic training. Więc miał podstawowe przeszkolenie. And once you completed it, he gave you the title of Stress Observation Specialist. Po ukończeniu tego szkolenia otrzymywało się tytuł specjalista do obserwowania stresu. Which is SOS, you know, SOS. Yeah. Którego skrót po angielsku brzmi SOS. He used to have all these funny terms, you know, like this. Używał różnych zabawnych terminów. So, anyway, so I'm just continuing on that tradition. Więc ja kontynuuję tą tradycję. Of course, he trained Charles Krebs. On wyszkolił Charlesa Krebsa, and Charles trained me. a Charles mnie. And I went to visit Charles. He's back in Australia now. I saw him in July. He's retired now, and he's doing okay. Spotkałem się z Richardem w lipcu w Australii. Już jest na emeryturze i miewa się dobrze. Okay, so on with my talk. Więc przechodzę do wykładu. So some of the topics I'll be looking at is, first of all, the triune brain. Tematy, którym się dzisiaj przyjrzę, to po pierwsze ten trójjedny mózg. Muscle testing. Testowanie mięśni. The NK triangle. Trójkąt kinezjologii energetycznej. You know, every school of kinesiology has their own triangles. So once I developed mine, I thought, wow, now I can have a school. Każda szkoła kinezjologii ma taki swój trójkąt, więc kiedy ja stworzyłem swój, to wiedziałam, że mogę już założyć szkołę. Anyway, well, you know. And we'll be looking at energetic anatomy. Przyjrzymy się anatomii energetycznej. Chi. Chi. 5 elements, meridians and emotions. Oraz 5 żywiołom, meridianom i emocjom. And I've added a little surprise at the end. I na końcu dodałem niespodziankę. Hopefully we've got time for it. It's some new stuff I've just come up with recently, the latest thing. Mam nadzieję, że będzie na to czas. To jest coś, co dopiero ostatnio odkryłem. Involving chakras. Involving chakras. Aha, wiąże się to z czakrami. She understands it with the Indian accent. Cool. Okay, so first, triune brain. Po pierwsze, trójjedność mózgu.
This was developed by Paul MacLean back in the 50s, last century. Jest to teza Paula MacLeana rozwinięta w latach 50., That was 70 years ago. Amazing. 70 lat temu. And basically he said, studying evolutionary model of the brain, he identified 3 levels of it. Studiując ewolucyjny rozwój mózgu, zidentyfikował 3 jego poziomy. You have the reptilian brain. Mamy mózg gadzi, So that's the ones that reptiles have. taki, który mają gady. That's like reflexes, instinct to survive, Który obejmuje odruchy, odruch przetrwania. Then you have the paleo-mammalian brain. Mamy mózg dawny. And that is what you get it first emerged in the first mammals. Dawny ssaczy, który pojawił się u pierwszych ssaków. And that has the limbic system. Zawiera on układ limbiczny. And the limbic system is where you have your emotional brain. On obejmuje mózg emocjonalny, You have memory pamięć and skill learning, like when you learn a skill. i uczenie się różnych umiejętności, nabywanie zdolności. Like driving a car. No one here was born knowing how to drive a car. You had to learn. Na przykład tak jak u nas jest uczeniem się jazdy samochodem. Nikt się z tym nie urodził, musieliśmy się nauczyć. And then you have the neo-mammalian brain or the neocortex. Później mamy korę nową, czyli ten nowy mózg ssaczy. And that is your thinking brain. Mózg myślący. It's what humans have that is more than any other mammal. Ludzie posiadają to dużo bardziej niż jakiekolwiek inne ssaki. And I describe it as our greatest gift Opisuję to jako nasz największy dar and our greatest enemy. oraz największego wroga. Because when you get some thoughts in your brain Ponieważ kiedy mózg posiada myśli, that are negative, które są negatywne, you can keep recycling them and triggering your lower brains, and you can stay in a constant state of stress. można je ciągle odnawiać i powtarzać, w ten sposób uruchamiając ten niższy poziom mózgu i pozostając w ciągłym stresie. And so these relate to the different levels of consciousness. Tutaj to się odnosi do różnych poziomów świadomości. And so you have the reptilian brain is the unconscious brain. Mózg gadzi to mózg nieświadomy. So when you look at the stressors, Więc jak popatrzymy na stres, it's like na stresory, you don't know you're stressed. to nie wiesz, nie znasz swojego stresu. Like, have you ever seen anyone and they say, "Oh, I'm not stressed out. I'm perfectly fine. Nie wiem, czy widzieliście kogoś, kto w taki sposób mówi, że wcale I'm się nie really happy." stresuje. Jestem bardzo szczęśliwy. Yeah, that's that. To właśnie to. Reptilian brain. Mózg gadzi. And of course, you don't know why you're stressed out. I oczywiście nie wiesz, dlaczego się stresujesz. Then you've got the subconscious stressors. Później mamy stresory podświadome So they are in your limbic brain. w mózgu limbicznym. Okay, I know I'm stressed out, Dobra, wiem, że się stresuję, but I don't know why. ale nie wiem dlaczego. I don't know what my trigger is. I nie wiem, co ten stres uruchamia. And then you've got the conscious stressors, Mamy stresory świadome and that is in your neo-mammalian brain or neocortex. i one obejmują ten nowy mózg, nową korę. And that is, you know you're stressed out, I wtedy wiesz, że się stresujesz and you know why. i wiesz dlaczego. And that is powerful. I to jest bardzo mocne. In NK we have this tagline, make the unknown known. W UK jest taki slogan, spraw, żeby to, co nieznane, stało się znane. And that comes from my teacher. To pochodzi od mojego nauczyciela. She wasn't kinesiology. She was not. No. Nie była kinezjologiem. She was a Reiki teacher, but she was a master, completely enlightened person. Uczyła Reiki, ale była totalnym mistrzem oświeconym. And she used to say, the power is making the unknown known. Mówiła, że to moc sprawia, że nieznane staje się znanym.
And it's so true. To jest bardzo prawdziwe. And once you know what's stressing you out, you can actually start addressing it. And a lot of people do lots of psychotherapy and things like this just to figure that out. Kiedy już wiesz, co cię stresuje, możesz wtedy zacząć się tym zajmować. I wiele osób długi czas spędza w psychoterapii, próbując zrozumieć, co się dzieje. So why am I talking about this? Dlaczego o tym mówię? Because I want to explain to you how I see kinesiology works. Bo chcę wam wytłumaczyć, jak postrzegam działanie kinezjologii. So how many people here have ever received a kinesiology session? Kto z was obecnych otrzymał kiedyś sesję kinezjologii? How many people have done a kinesiology session? A kto wykonał taką sesję? Okay. What's the first thing you notice that you use is muscle testing, right? I zwykle pierwsza rzecz, której używacie, to testowanie mięśni. You know, kinesiology can get a bad name. I kinezjologia może posiąść taką złą sławę, złą opinię, Because people use it as a diagnostic tool. ponieważ ludzie wykorzystują to jako narzędzie diagnostyczne. In fact, on the International College of Applied Kinesiology website, they say kinesiology is a diagnostic tool. I nawet tak jest napisane na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Kinezjologii. Which I don't agree with. A ja się z tym nie zgadzam. It gets us on quack watch, you know, where people think we're quacks because we use muscle testing. To sprawia, że ludzie myślą, że jesteśmy jakimiś... Quack. Quack, Yeah. quack. Oh, sorry. Oszołomami, bo testujemy It's a mięśnie. dodgy doctor is called a quack. You know, quackery Tak, is tak. like when those snake oil salesmen, oh, I've got an elixir that'll To fix są you. wszyscy, którzy nam sprzedają eliksiry z jadu węża i tak dalej. Okay, but I'm going to explain to you and give you a physiological model of exactly how it works and why it is powerful. Ale ja wam to wytłumaczę, podając dokładny fizjologiczny model tego, jak to działa i dlaczego to jest takie mocne. So here we have up the top there, Tu na samej górze you have, you know, cortex, stressor identification, that's a conscious stressor. mamy korę mózgową, identyfikację stresora, czyli stresor jest świadomy. You have the amygdala, which is in the limbic brain, that's a subconscious stressor, but the amygdala evaluates the stressor. Tu mamy ciało migdałowate w mózgu limbicznym. Jest to stres nieświadomy, ale ciało migdałowate go ocenia. So as sensory information comes into your nervous system, Więc układ nerwowy odbiera informacje sensoryczne. what happens is the amygdala samples it, Ciało migdałowate próbkuje je and it kind of makes a decision, is this worthy of a stress response or not? i w pewien sposób decyduje, czy to coś jest warte zareagowania stresem, czy nie. And I'm talking about fight flight. I tu mówię o reakcji walki-ucieczki. And so if there is if it says yes, Jeśli odpowiedź jest tak, then it'll decide whether what kind of stress response. Will you be scared? Will you get angry? I'm Latino, I get angry normally. I'm Latino. to wtedy zapada decyzja, jakiego rodzaju będzie to reakcja. Czy się wystraszysz, czy wpadniesz w złość. Ja zwykle się złoszczę. And then it goes down to the brainstem. Później zagłębiamy się bardziej w pień mózgu. And so the brainstem actually organizes the response in your body. Pień mózgu porządkuje tą reakcję w ciele. Like, if I was angry, and believe me, you do not want to see me when I'm angry, believe me. Gdybym się rozzłościł, czego nie chcielibyście widzieć, I'm my father's son. jestem synem własnego ojca. Unfortunately, my son is his father's son too. Niestety również mój syn jest synem He's swojego ojca. learning how to navigate that. He's only 25, he's living in Stockholm now, but you know, that's where he's going. But he's got the same thing. You know, poor guy. 25 lat, mieszka w Sztokholmie i uczy się z tym obchodzić. And hope he never sees this, he'll hate it. Mam nadzieję, że nigdy tego nie dostrzeże. But how do you know if I'm angry? Więc jeśli się zezłoszczę, Natalia, you really upset me. I'm so angry.
Natalia, rozzłościłaś mnie, bardzo jestem zły. Oh, you look at all of you. I'm so angry. Patrzę na was i jestem bardzo zły. Do you believe me? Wierzycie mi? Now, most people laugh because what I'm saying and how I'm saying it is not matching. Może być to dlatego, że to, co mówię i w jaki sposób to mówię, nie pasuje do tego. But if I go, you know, like this, Gdybym zaczął się tak zachowywać, then you go, oh. moglibyście zareagować strachem. Or you go, or, you know, when it was my father and I, we used to just fight like, you know, you better get out of the room. Kiedy to było między mną i moim ojcem, zaczynaliśmy się kłócić. Lepiej było wyjść z pokoju. But anyway, so that response where you're like this, that is organised in the brainstem. Więc ta reakcja, w której pokazujesz swoją złość, jest porządkowana w pniu mózgu. And for all you pancep aficionados, it's the PAG. PAG dla kinezjologów. Okay, and so you get two things. Więc i wtedy otrzymujemy dwie rzeczy. You get a sympathetic nervous system response, Odpowiedź ze współczulnego układu nerwowego, which includes, you know, could be dilation of arteries, constriction of arteries, release of adrenaline from the adrenals, things like this. czyli na przykład poszerzenie lub zwężenie naczyń krwionośnych, uwolnienie adrenaliny itd. But also it goes into the reticular formation, Ale to przechodzi również do tworu siatkowatego. and the reticular formation is one of the ways you control your muscles. Który jest jednym ze sposobów kontrolowania mięśni. And therefore, the muscle test is not a balance muscle test. Dlatego test mięśniowy nie jest testem balansującym mięśnie. Yeah, I've written there muscle tests weak or strong, but there are other possibilities. But still, what it does, it is just showing you, all the muscle tests can tell you that there is stress in the system and what level of stress in the system you have. Tutaj napisałem testowanie mięśniowe słabe albo słaby lub silny. Jest dużo więcej możliwości. Ten test pokazuje, jaki jest poziom stresu w organizmie i czy on w ogóle jest. And then, so that's how it works. I tak to działa. Muscle testing is a physiological response. Testowanie mięśni jest reakcją fizjologiczną. It's a neurological event. Jest to zdarzenie neurologiczne czy nerwowe. And it's not no miracle. I to nie jest żaden cud. You just got to know how to ask the body. Where's those t-shirts? Musisz Ask the tylko body. wiedzieć, jak zapytać ciało. Gdzie są te koszulki? Hey, that was a word from the sponsors, by the way. No, kidding. To słowa od sponsora. Żartuję. So over here I've added a couple of things there. That's with the cerebellum and unconscious proprioception. That's my model of how pause locking works for those of you who know kinesiology. If you don't, if you see your kinesiologist doing this dance, that's what they're using that to keep the stress in the system, to keep the muscle test indicating so you can perform the kinesiology balance and maintain the information so you can balance it. Tutaj jeszcze dodałem móżdżek i nieświadomą propriocepcję. Dla tych, którzy zajmują się kinezjologią, to odpowiada temu, co nazywamy pause locking, czyli ten taniec, który robiliśmy tutaj na początku, jest narzędziem, które pomaga utrzymać stres w systemie po to, żeby można było wykonywać dalszą pracę. Okay. Okay, so movement in the triune brain. Jeśli chodzi o ruch w tym trójjednym mózgu, That was fun that Dorota did I got caught on the hookup, so yeah, it's like, okay, I need some integration. It's probably the jet lag, I'm still a bit, you know. Fajna zabawa była z tym, co Dorota zrobiła na początek. Ja wpadłem na tym, gdzie się dotykało nosa i ucha. Pewnie to jeszcze jetlag potrzebuje trochę zrównoważenia. So the reptilian brain does reflexes. Mózg gadzi zajmuje się odruchami. And it is involved with the cerebellum and reticular formation, which I just, oops, wrong way. Ooh, how do I go back? Obejmuje on móżdżek i twór siatkowaty. This way, is it?
Going the wrong way. Okay. It's just a preview of what's coming up. Oh, here we are. I worked it out before, it's the jet lag. Znałem to, ale jetlag przeszkadza. So you see reticular formation. Tu mamy twór siatkowaty. And so the cerebellum and reticular formation mediate the reflexes. Muszczek i twór siatkowaty przekazują odruchy. And when you have the primitive reflexes, you may have heard of the primitive reflexes. Jeśli chodzi o odruchy pierwotne, nie wiem, czy słyszeliście o nich. That's just a definition. It's a reflex that should be present at birth. That's what it is. I to jest definicja odruchu, który powinien być obecny po narodzinach. Then you've got skills, Później mamy umiejętności, sometimes called implicit memory. które czasami nazywane są pamięcią wewnętrzną. Instead of explicit memory. W przeciwieństwie do pamięci będącej gdzieś na zewnątrz. Explicit memory is something you can say, it's verbal. Ta wiadomość zewnętrzna, tak to nazwijmy, jest czymś, co możesz powiedzieć, jest to werbalne. Where implicit memory, you can't say it. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, tego nie możesz powiedzieć. And there's two forms of that. I ona ma dwie formy. It's something you can do, Jest to coś, co potrafisz zrobić, so that's a skill. czyli umiejętność, So like driving a car, na przykład prowadzenie which I samochodu. mentioned before. Or pause locking. How many kinesiologists here had trouble learning pause lock? Kto z was miał trudność, żeby nauczyć się tego pause locking? If someone's having problems with that, you need to balance their basal ganglia. That's what you need to do. Jeżeli ktoś ma z tym problem, potrzebuje zrównoważenia. And it's emotional memory as well, Jest to też pamięć ruchowa or conditioned memory, Pavlovian conditioning. lub pamięć uwarunkowanych odruchów, tak jak w przypadku odruchów Pawłowa. You've all heard of Pavlov's dog, right? Słyszeliście o psie Pawłowa, tak? Yeah. If you haven't, just look it up. Jeśli nie, to sprawdźcie sobie. But again, they both use a reticular formation. I tutaj się korzysta z tworu siatkowatego, as well as the PAG, which uses the reticular formation for the response to the body response to stress. tak samo jak w przypadku PAG, który wykorzystuje twór siatkowaty w celu zareagowania na stres. Okay. Then you've got the neocortex. Później mamy korenową, So that's conscious movement. czyli ruch świadomy. Like I'm going to go here. Oh, which is mine? We've mixed our water bottles up. That's yours. I put the lid on. So I want to pick up my water. It's a conscious thing I'm wanting to do. Na przykład chcę sięgnąć po wodę i to jest świadome. Chcę to zrobić. Okay, so that is it takes planning and stuff like this. To wymaga planowania. And your brain actually has to, when I walk over here to pick it up, my brain has to plan the contraction and relaxation of a whole host of muscles for me to do that. So that's a neocortical function. Więc kiedy zdecyduję, że chcę podejść i sięgnąć po wodę, mój mózg musi zaplanować cały schemat napinania i rozluźniania poszczególnych mięśni. I tym się zajmuje korenowa. Okay. So the pyramidal motor system, that's your neocortex. Koronowa to piramidowy układ ruchowy czy motoryczny. Down in your spinal cord you have what's called motor neurons. W rdzeniu kręgowym mamy neurony ruchowe, Or sometimes they call them lower motor neurons. czasem nazywane niższymi neuronami ruchowymi. And the lower motor neurons are down in the spinal cord, and they directly synapse with the muscle. One znajdują się w rdzeniu kręgowym i tworzą synapsy bezpośrednio z mięśniami, So they contract the muscle. więc mogą śledzić mięśnie. And the upper motor neuron is in the cortex. Natomiast górny neuron ruchowy jest w korze mózgowej, Brodmann's area 4 for those. obszar Brodmana.
And that synapses directly with the lower motor neurons. I on tworzy synapsy bezpośrednio z niższymi neuronami ruchowymi. So from your cortex to your muscle, there's just one synapse. Więc od kory mózgowej do mięśni jest tylko jedna synapsa. The reticular formation, on the other hand, Z drugiej strony twór siatkowaty has 3 divisions. ma 3 części. We're interested in the orange division there, the middle one. Nas interesuje ta środkowa, pomarańczowa. So that, you can see there, if you can understand the picture, it goes down and synapses from the reticular formation goes down to the lower motor neurons. I tutaj, jeżeli rozumiecie ten obrazek, z tworu siatkowatego zachodzi synapsa z dolnym neuronem ruchowym. So when you have no stress, Więc kiedy nie ma stresu, so the PAG's not activating your lower motor neurons through the reticular formation, wtedy PAG nie uruchamia neuronu ruchowego poprzez twór siatkowaty. what you have is the muscle test will just be good. Wtedy test mięśniowy wyjdzie dobrze. And this is a nice picture of the information in the muscle. To jest ładny obrazek informacji mięśniowej. So the blue, is it blue or purple? Well, bluey purple. It's that is your motor neurons synapsing directly with the muscle. To połączenie takie fioletowawe to jest neuron ruchowy, który tworzy synapsę bezpośrednio z mięśniem. And then you have the green one, that's the spindle cell. Zielony to jest komórka wrzecionowata. So basically what that has to do is it measures the level of contraction of the muscle. Która mierzy stopień skurczenia się mięśnia. And so those of you who do kinesiology, Więc ci, którzy zajmują się kinezjologią, what you do is you learn how to spindle a muscle on and off. Uczycie się, jak włączać i wyłączać te wrzecionka. And if you can do that a number of times, don't just do it once, do it 4 or 5 times to make sure. Jeśli zrobisz to kilka razy, zrób to 4-5 razy, żeby mieć pewność. If you can do that, then the muscle is good. Wtedy mięsień będzie dobry, No stress. bez stresu. But if you can't, Ale jeżeli to się nie udaje, then Houston, we have a problem. to wtedy Oh, I Houston see. mamy problem. Okay, sorry, no, Warsaw, we have a problem. Sorry. Albo Warszawa mamy problem. Okay. And so this is how it works. Więc tak to działa. You've got your lower motor neurons down there, Tu na dole mamy dolne neurony ruchowe, your striated muscle, mięśnie prążkowane. and it's called that because when they look in under the microscope, it's got stripes. Nazywają się tak dlatego, że pod mikroskopem widać prążki. And you've got, your Brodmann's area for neocortex, which I showed you, Mamy pole Brodmana dla kory nowej, co już wam pokazałem, and then your reticular formation. i twór siatkowaty, You've got your basal ganglia, zwoje podstawne, cerebellum, móżdżek and PAG. i PAG. So this is how muscle testing works. Więc tak działa test mięśniowy. We've got the higher brain stressor identification. That means you're actually aware of your stressor. Tutaj, gdzie jest wyższy mózg, identyfikacja stresu oznacza, że jesteś świadomy swojego stresora. Remember I said before, you know why you are stressed. Jak powiedziałem wcześniej, wiesz dlaczego się stresujesz. The unknown is known. To, co nieznane, jest znane. Then you've got the limbic brain. Później mamy mózg limbiczny. And the limbic brain is where you have your memories and emotions. Który przechowuje pamięć i emocje. So that is your subconscious stressors. Czyli stresory podświadome. So you know you're stressed, but you don't know why. Wiesz, że się stresujesz, ale nie wiesz dlaczego. Then the brainstem, it organises the response in the body.
Później pień mózgu, który porządkuje, organizuje reakcje ciała. I mean, the limbic brain also makes a decision how you're going to respond to the stressor too. Mózg limbiczny podejmuje również decyzję, w jaki sposób zareagować na stresor. And one thing that's important to understand about stressors, Jeśli chodzi o stresory, to ważne, żeby zrozumieć. in psychology there's this term called perceived stress. Jedną rzecz w psychologii nazywaną stresem postrzeganym. Because what is really stressful for one person, Dlatego, że to, co stresuje jedną osobę, for another person might be just, whatever. na innej osobie może nie wywrzeć wrażenia. They don't react. Nie ma reakcji. No reaction. I remember when I was living in the ashram in India, Pamiętam, jak mieszkałem w ashramie w Indiach. I was taught this spiritual practice Uczono mnie praktyk duchowych. was called watching your reactions. Jedną z nich było obserwowanie reakcji, swoich reakcji. And it was quite powerful, actually. I to było bardzo mocne. So when you react, you watch it. Więc kiedy reagujesz, obserwujesz You to. try to observe it. Starasz się być obserwatorem. Pity I never kept on with it. Pity I never kept going with it. You, No. Otherwise, I'd probably be sitting in a cave in the Himalayas, you know. nie kontynuowałem tego. Gdyby tak było, pewnie bym teraz siedział w jaskini w Instead, Himalajach. I'm here. A zamiast tego jestem tu. Okay. So then that goes down to the spinal cord, and then you get the muscle test response. Później mamy rdzeń kręgowy i reakcja mięśniowa. So the muscles, what the function of a muscle is contraction. Funkcją mięśnia jest skurcz. So a muscle will move the body. It'll move, it'll be an extension, which means it stretches out. And so all the muscle can do is contract its fibers, and that causes movement. I wszystko, co mięsień jest w stanie zrobić, to skurczyć swoje włókna i w ten sposób powoduje ruch ciała. So you move in the direction of contraction. Więc poruszasz się w kierunku skurczu. So when we do the standard muscle test, Kiedy wykonujemy standardowe testy mięśniowe, we test the muscle from contraction to extension. testujemy mięsień od skurczu do rozciągnięcia. So a common one is the deltoid muscle, which is like you test like this. Popularny test dotyczy mięśnia naramiennego, który się testuje w taki sposób. So up here the deltoid's contracted. W tej pozycji mięsień naramienny jest w skurczu. And so when you test it down there, you're testing it into its extended state. I kiedy testujemy go poruszając w dół, to testujemy go w drodze do rozciągnięcia. One of the geniuses of Richard Art Genialna rzecz dotycząca Richarda. What he did is he tested the muscle not just there, he tested it there, and then there, in 14 different positions because he likes holograms. So 14 position muscle monitoring. Było to, że testował mięsień w 14 różnych pozycjach, we wszystkich dotyczących wszystkich hologramów. Taki monitoring. And then there was this guy from England called Alan Sales. Jest też ten Anglik, Alan Sales. He came up with this genius thing. It's like incredible. Wymyślił tą genialną rzecz, Where he came up with a way of testing the muscle while you were moving it. znalazł sposób testowania mięśnia, kiedy on jest w ruchu. That was clever. I to było sprytne. He was an interesting guy. He's passed on now, but interesting guy. Już nie żyje, ale był bardzo ciekawym człowiekiem. So the muscle test can give you 4 distinct responses. Test mięśniowy może przynieść 4 różne reakcje. And this is the assumption that you're doing contraction muscle testing, which is what we normally do. I to opiera się na założeniu, że to jest ten normalny test, który zawsze wykonujemy, dotyczący skurczu mięśnia.
And then I related that to the 4 states of stress, I call it. I ja odniosłem to do 4 rodzajów stresu, tak to nazywam. And that was the 3 stages of stress from Hans Sely. To można odnieść do 3 stages of stress? 3 stages Do of stress. 3 stopni stresu. Hans Sely, yeah. Here's this Austro-Hungarian guy. Hans, Sely, he's from... do tego pana. I was in Hungary once and I said he was Austrian and they were like, no, he's Hungarian. He just went to Vienna and blah, blah, blah. And I was like, okay, he's Austro-Hungarian? Okay, Ma stress pochodzenie response. austro-węgierskie. Kiedyś w Węgrzech powiedziałem, że jest Austriakiem i reakcja była straszna, więc bezpiecznie powiedzieć, że jest Austro-Węgrem. So basically what happens then when the muscle test, so if you'd say let's do anterior deltoid, when you test it, it's locked, but you can sedate it with a spindle cell. Więc powiedzmy, że testujemy mięsień naramienny, jego część przednią. Kiedy go testujemy, to jest zablokowany, ale można go wyciszyć, tak że się podda. So there's actually no change. I wtedy nie ma zmiany. So if the muscle test doesn't change, it's telling you something. Jeżeli test mięśniowy się nie zmienia, to coś nam to mówi. No change, no stress. Nie ma zmiany, nie ma stresu. Okay? Then you've got indicator change. Później mamy zmianę wskaźnika. And so this relates to the first stage of stress. To odnosi się do pierwszego stopnia stresu. So basically the muscle test unlocks. Więc test mięśniowy nie blokuje się, But odblokowuje się. Spindle it, Ale jeżeli poruszymy wrzecionko, it will tonify. to się napręży, nabierze tonu. So, and whereas with the no change, you can sedate it and you can tonify it at will. Natomiast gdy nie ma zmiany, to można ten mięsień wyciszyć i stonować dobrowolnie. Then you have overfacilitation, Później mamy nadmierne uwrażliwienie. and that is like you can't. It's like jammed. It's like a lot of tension in there. Wtedy jest bardzo dużo napięcia, jest to taka blokada. It's locked, like you, Jest mocno zablokowany, but you can't sedate it, ale nie da się tego wyciszyć. and that's how you tell. Until? That's how you tell. I w ten sposób można to rozpoznać. And this is the second stage of stress, the resistance phase. I to jest drugi etap stresu, faza oporu. Physiologically, that is high levels of cortisol over extended period of time. Fizjologicznie wiąże się to z dużym poziomem kortyzolu przez długi czas. Why do we have it? Dlaczego to mamy? It is like, it's meant for us when we lived in the jungle, when there was a long-term stressor, we could adapt, but when that stressor went, we'd go back to normal. To nam służyło, kiedy żyliśmy w dżungli, kiedy stres trwał długi czas, mogliśmy się wtedy do niego adaptować, natomiast kiedy on ustąpił, mogliśmy się rozluźnić. We store energy as glycogen in the liver. Energię przechowujemy w formie glikogenu w wątrobie. So it goes to the liver and starts releasing your energy. So you've got more, because you mightn't be getting it from external sources. So you need more energy to live. I wtedy wątroba uwalnia tą energię, ponieważ jest ona nam potrzebna, a możemy jej nie mieć ze źródeł zewnętrznych. Then you have the underfacilitation, which is the exhaustion phase, third stage of stress. Później mamy trzeci poziom stresu, niewystarczający poziom uwrażliwienia, czyli fazę wyczerpania. And that's when the muscle test, you put something on and it's like, I don't know if you ever had that experience for those of you who've done kinesiology, you put something in the circuit and just it's like the whole energy just dissipates and the muscle just goes, whoa. Nie wiem, czy kiedyś mieliście taką sytuację w kinezjologii, to jest, kiedy wkładamy coś do systemu i tak jakby cała energia nagle gdzieś znika. And that is, it unlocks, but you can't tonify it. It's like... Mięsień się nie odblokowuje, ale nie można go z powrotem naprężyć, czy nadać mu tonu. And that is,
That you find with, PTSD, I to występuje przy stresie pourazowym, burnout, przy wypaleniu. people under, long-term trauma is PTSD, like this. Długotrwała trauma, czyli ten zespół stresu pourazowego. And so what you see with that is that you get this this state of exhaustion. Wtedy pojawia się stan wyczerpania. And also what in my model of it, you actually activate a hormone called reverse T3. I don't know if anyone's heard of that, but W moim systemie tutaj uruchamia się również hormon. What's the name of the hormone? reverse T3. Taki hormon? Przepraszam, nie znam jego nazwy po polsku. I suppose they should call it 3 T's. It's reversed, instead of T3, 3T. 3T. Okay. Okay, it doesn't matter. Anyway, so what you see there is your physiology starts shutting down, and I call it the defeat stage. You are defeated, and it's like you go belly up, like. I w tym stanie obserwujemy, że fizjologia zaczyna się poddawać. Ja to nazywam stanem bycia pokonanym. Jesteśmy pokonani. Okay. So then another Richard Art concept Kolejny koncept Richarda. was called powers of stress. Moce stresu. So when you had an overfacilitation and you tried to sedate it, you couldn't. W przypadku nadmiernego uwrażliwienia nie da się wyciszyć mięśnia. Selfie? Everyone's like... so what happens is what he did was he would just keep stacking the spindle signal until it unlocked, and so he called it powers of stress. On wtedy po prostu dodawał sygnały dla tego wrzecionka, aż ono wreszcie się podda. I nazywał to moce stresu. And then along came another one of Charles's students. You may have heard of him. Potem pojawił się kolejny uczeń Charlesa, być może o nim słyszeliście. Ian Stubbins. Anyone heard of Ian Stubbins? Stubbins. SIPS, right? Ten od SIPS-ów. I knew Ian back in the day. I was in his first ever SIPS 2 class. First one he ever taught as a student. Byłem uczestnikiem pierwszych zajęć SIPS 2, które on w ogóle prowadził. That must have been easy 25 years ago. To z łatwością było jakieś 25 lat temu. And so there he started using acupressure to diffuse the stress. Wtedy on zaczął przyglądać się wykorzystaniu akupresury dla rozproszenia stresu. And that was genius. I to było genialne. I mean, we adapted it, in NK we use the MOPS and the NEPS. W kinezjologii energetycznej używamy MOPS i NEPS. Across the road from where I'm staying, I saw the MOPS cafe. I thought, wow, finally a cafe for NK kinesiologists. Naprzeciwko mojego hotelu widziałem kafejkę o nazwie MOPS, więc pomyślałem, że wreszcie jakaś But I kafejka think you używa have the tego. same in German. MOPS is those little dogs with a flat face, which is I saw they had that there. I thought, oh, it's the same thing. It's Ale the to jest tutaj chyba tak samo jak w Niemczech. MOPSy to są te psy z płaską twarzą, więc widziałem takiego w oknie. MOPS stands for modes of processing, by the way. MOPS jest skrótem od przetwarzania motorycznego. Coś tam. And also I started using chakras a lot. Zaczęłam też dużo korzystać z czakr. So if the muscle test can tell you the level of stress, Jeżeli test mięśniowy wskaże ci poziom stresu, that's a quantitative measure. to jest miara ilościowa. What my observation was is the method of diffusing stress told you about the quality of the stress. Ja natomiast zauważyłem, że metoda rozpuszczania tego stresu powie nam coś o jego jakości. So that's qualitative. I to jest jakościowa miara. So you've got quantitative, qualitative, both important. Więc obie są ważne, ilościowa oraz jakościowa.
Say if you use NK MOPS fear, Powiedzmy, że używasz strachu, jeżeli chodzi o MOPS. that would tell you that the quality of the issue, they have fear in it. I to ci powie, że jakość tego problemu wiąże się ze strachem. So that means that the qualitative is very important to understand the client's issue. I to nam mówi, że ta miara jakościowa jest bardzo ważna dla zrozumienia problemu klienta. 4 stages of kinesiology session. 4 etapy sesji kinezjologii. Client's issue. Problem klienta. Now, that should be defined by the client. I to powinien określić klient. I remember once, one of the first times I taught my chakra hologram series as the 10-day course, intensive, was in Austria. Pamiętam, jak pierwszy raz nauczałem kursu o czakrach jako w formie 10-dniowego intensywnego kursu w Austrii. That was my Austrian pre-Alexandra days. That was before I met her. To było zanim poznałem Aleksandrę w Austrii. Okay. And my host, my then sponsor, Andrea Hunt, she does LEAP. I moja sponsorka ówczesna, która zajmuje się LEAP. She did all my courses in the IAK up till then. Do tamtego czasu zrobiła wszystkie moje kursy kinezjologii. Except the chakras. Oprócz czakr. Anyway, she's translating me. Tłumaczyła mnie. And she said to me, she says, I'm not doing the chakras. I powiedziała mi, nie robię czakr. I've got issues. Ja mam problemy. They will come up. Pojawią się, I don't want to deal with them now. a teraz nie chcę sobie z nimi radzić. Well, that's fair. W I porządku. mean, that's fair. She's not ready. Nie jest gotowa. It's not your job to decide if your client's ready to face something. It's their decision. So the client's issue should be defined by the client. That's important. Dlatego to jest ważne, że problem klienta powinien być przez tego klienta zdefiniowany, ponieważ nie jest to naszym zadaniem, żeby decydować, na co klient jest gotowy. Then you do the setup. Później mamy setup. I mean, this has been common, but the person I saw was the most genius at this was Richard Utt. He was incredible. Richard, jeśli chodzi o to, był najbardziej genialny. I went to 2 of his conferences in Tucson. Byłem na 2 jego konferencjach w Tucson, That was about 23, 24 years ago. jakieś 23-24 lata temu. I'm getting old. Starzeję się. Can't beat time. Szczęśliwy czas. And he was incredible at it. And that showed me you do a good setup, but it should be related to the client's issue. On był w tym genialny. Mówił, jeżeli ten setup zrobisz dobrze, powinien on się odnosić do problemu klienta. The way I describe this setup is you put the client's issue in the language of kinesiology. Ja to tłumaczę w taki sposób, że problem klienta przekładamy na język kinezjologii. Then you perform the balance. Później wykonujemy równoważenie And then you do a correction. i korekcję. And all kinesiology balances have the same thing. Wszystkie równoważenia kinezjologiczne posiadają tę samą rzecz. Even for those you touch for healthers doing a 14 muscle balance. Nawet ci, którzy robią dotyk dla zdrowia. The client has an issue. Równoważenie mięśni. You set a goal, right? Usually you set a goal. Klient ma jakiś problem, ustalasz cel. That's the setup. To jest setup, Setting a goal is setup. czyli ustalanie celu. You do that's kinesiology balance, 4-day muscle test. Robisz balans kinezjologiczny, And for the NK people, it's a 20 muscle balance. gdzie przy dotyku dla zdrowia używasz 4 mięśni, przy kinezjologii energetycznej 20. That's inflation, you see. Inflacja There's a lot of inflation lately. jest wysoka teraz. Then you do a correction through usually the meridians. So the correction's often the energetic, where you're doing meridians or chakras. Później wykonujesz korekcję, która zazwyczaj wiąże się z wykorzystaniem meridianów czakr. Okay. So when you're doing a kinesiology balance,
Kiedy robimy balans kinezjologiczny, you reveal stress, ujawniamy stres, which can include powers of stress. Co może też wiązać się z różnymi mocami stresu. And typically you might set goals, I zazwyczaj ustalasz cele, you might blah blah. możesz rozmawiać. I'm a very male kinesiologist. I don't have a lot of blah when I work. Ja nie paplam za dużo, kiedy pracuję jako kinezjolog. And it has stressed some people out. They're going, right, they want to talk about it. I go, don't talk. Just let me balance, I zwykle też proszę klientów, nie gadaj, pozwól mi to zrównoważyć. I'm a shocker, God. You can use muscle tests. I mean, muscle tests are amazing for setup. Możesz wykorzystać testowanie mięśni. One są niesamowite, jeśli chodzi o setup. Say if you wanted to balance me for my gallbladder because I had it out. Jeżeli chcesz mnie zbalansować w związku z pęcherzykiem żółciowym, bo mam go wycięty, You might put the anterior deltoid in circuit. możesz włożyć do obiegu przednią część mięśnia naramiennego. And then you do acupressure formats as well, can be used in the setup. I później wykorzystujesz format akupresury, którego można użyć na poziomie I just setupu. put a little format in for gallbladder. Właśnie włożyłem format woreczka żółciowego. Then as you doing the balance, especially when you're using this, stress arises, you diffuse it. Stress arises it, you diffuse it. Stress arises, you diffuse it. Później, kiedy wykonujesz balans, to zwykle działa to tak, że pojawia się stres, rozpuszczasz go, pojawia się, rozpuszczasz, pojawia się, rozpuszczasz. You could use the AP spindle or magnet. He also stacked with magnets, On również używał magnesów. You could use SIPs, Możesz wykorzystać SIPs, MOPS. MOPS. Could go to the MOPS cafe. Możesz pójść do kawiarni MOPS. It's actually a cannabis cafe. I'm like, okay, that's interesting. It's got little cannabis signs on it. I haven't posted it yet. I took a photo. Jest to kafejka z marihuaną. You can do chakras. Możesz wykorzystać czakry. Sometimes whatever works. Sometimes it's like, you're struggling to find something that will diffuse the stress. I'm actually a floozy like this. I don't care what you use as long as it works, because reveal stress, diffuse stress, that's what gives kinesiology power and effectiveness. Natomiast jeżeli zmagasz się ze znalezieniem narzędzia, które zadziała, bo nic nie działa, to po prostu wykorzystujesz takie, które działa. To pojawianie się stresu i umiejętność rozpuszczania go przy jakichkolwiek działających narzędziach, to jest moc kinezjologii. And then you repeat. A potem to powtarzasz. So that's your balance, No i masz swój balans. So kinesiology is a stress management system. Więc kinezjologia jako system zarządzania stresem. Yeah, and I heard Dorota mention it in her introduction. Już słyszałem, że Dorota o tym wspomniała we wprowadzeniu. You have energy imbalances. Mamy brak równowagi energetycznej. Usually we're working with meridians or chakras. Zwykle pracujemy z meridianami i czakrami tutaj. You have behavioral imbalances. Mamy brak równowagi behawioralnej na poziomie zachowania. And that's your psychology, your emotions, your thoughts, your archetypes, or whatever weird behaviors you get into when you're stressed out. I tutaj mamy całą tą psychologię, nasze emocje, archetypy, nasze zachowania, cokolwiek robimy, kiedy znajdujemy się w stresie. And you have physiological imbalances. I mamy brak równowagi fizjologicznej. This is in the physiology, like I got this from, I don't know if anyone's heard or heard of Candace Pert, and her book I think is called Molecules of Emotion, I think, something like that. Czy ktoś słyszał o Okay, thank you. Candace Pert i jej książka Cząsteczki emocji lub Molecules of Emotion po angielsku. Okay, and so she was talking about this system where you've got the neuroimmunoendocrine system. I forget what she called it, but it's those three systems with their chemical messengers all interrelated, all communicating with each other.
I ona mówiła o takim systemie, który obejmował 3 obszary i wszystkie te chemiczne, komunikacyjne elementy się ze sobą komunikowały. And then you start getting so that it'll start, they all communicate with each other. So when you have stress, Więc wszystkie są ze sobą w komunikacji, więc kiedy istnieje stres, you have your energy structures, mamy struktury energetyczne, your emotions, thoughts, beliefs, etc. emocje, myśli, przekonania i tak dalej. Also your muscles, we're going to assess it all with the muscle test. So that's our assessment tool. It's not a diagnostic tool, we assess stress. Mamy również mięśnie i przy pomocy mięśni będziemy oceniać ten stres. To nie jest narzędzie diagnostyczne, służy to do oceny. So kinesiology, so muscle testing is a stress assessment tool. Więc testowanie mięśniowe jest narzędziem do oceny stresu. I like that. I have to use that again. I had to come all the way to Warsaw to think of that. So here you go. Musiałem przyjechać do Warszawy, żeby na to wpaść. But that's then going to start messing with your endocrine system, your immune system. I to zacznie zaburzać nasz układ odpornościowy, układ hormonalny, endokrynny. In other words, you're going to have problems everywhere. Więc problemy będą wszędzie. Stress. Anyway, you get the idea. So this is what this is the NK triangle. To jest trójkąt kinezjologii energetycznej. So now we've got a school. Więc teraz mamy szkołę. So you have the energetic structures, Mamy struktury energetyczne. and it's kinesiology. We make our intervention usually through the energetic structures. W tej kinezjologii interwencji dokonujemy zazwyczaj poprzez struktury energetyczne. And then you've got your anatomy and physiology, Później mamy anatomię i fizjologię and then your psychology. oraz psychologię. Energetic structures. Struktury energetyczne. Oh, God, I've been talking, running out of time. Okay, so we got meridians, chakras, orders, nadi, etheric webbing. Więc mamy meridiany, czakry, aurę, nadi i całą sieć eteryczną. So traditionally, we make interventions through the muscle-meridian-organ relationship. Zwykle wykorzystujemy interwencje poprzez relacje między mięśniem, meridianem i narządem. We also use chakras a lot. Również w dużym stopniu korzystamy z czakr. And if you follow me on Facebook, Jeśli obserwujesz mnie na Facebooku, I just came up with a week ago this muscle-chakra-organ relationship. to jakiś tydzień temu wpadłem na tą relację między mięśniem, meridianem, muscle, meridian and chakra. No, muscle, chakra, organ. Między mięśniem, czakrą i narządem. Yeah. Because I was going to Canada to teach this thing. Jechałem do Kanady, żeby tego uczyć. It was a one-day course, but I only had material for half the day, so lucky I thought of that. I was on the day I was travelling, it just appeared to me. So the whole way I'm going, airport, plane, hotel room, get up early, right, and, all of a sudden I got something new. Więc to był kurs jednodniowy, miałem materiały tylko na połowę dnia, więc całe szczęście, że na to wpadłem po drodze i na tym spędziłem całą podróż, pracując nad tym. It's been attracting a lot of interest actually, but we diffuse stress, that's what we do. Więc rozpuszczamy stres. Kinesiology is not a healing method. Kinezjologia nie jest metodą uzdrawiającą. If you hear a kinesiologist say, I can heal you, Jeśli słyszysz, jak kinezjolog mówi, mogę cię wyleczyć, they're full of shit. to... Yeah. No właśnie. Gadają bzdury. It's often ego. I'll heal you. Zwykle przemawia przez to ego. Uzdrowię cię. Okay. It removes stress from the system. Kinezjologia usuwa stres z systemu. Healing is an innate process. You heal yourself.
Natomiast zdrowienie jest procesem wewnętrznym, sami siebie uzdrawiamy. So you go from Richard Art's homeostasis stress to homeostasis. Więc przechodzimy od stresu w homeostazie, czy homeostazu ze stresu Richarda do stanu homeostazy. Okay. Chi. That's what we work with. Więc pracujemy z chi. I put all this stuff in here because I didn't know. I thought, I haven't got enough time. I'm doing a long talk, you know. Wszystko włożyłam do tej prezentacji, bo myślałem, że to będzie długi wykład, a nie mam teraz wystarczająco czasu. They just gave me the 10-minute warning, but they've got a countdown timer on that. It's perfect. I know exactly where Dostałem I'm właśnie 10-minutowe ostrzeżenie, ale mam How też tutaj organized licznik na are you ekranie, guys? więc jestem bardzo zorganizowany. Okay, so up the top here, you've got basically what's the pre-heaven essence. Na samej górze widzimy to, co jest esencją przedniebiańską. This is derived from Giovanni Maccioccia. To pochodzi od tego pana, Giovanni Maccioccia. He's got this book, I think it's called Fundamentals of Chinese Medicine, and amazing, it's like that. Incredible book. Książka o podstawach medycyny chińskiej, bardzo gruba i niezwykła. Many languages, you can get it. Jest dostępna w wielu językach. I used to have the English and German, Miałem angielską i niemiecką wersję, but I lost the German in my divorce, so ale w czasie rozwodu gdzieś zgubiłem tą niemiecką. I kept the English. Za to mam angielską. So basically, this is the essence that comes from your mother and father, Jest to esencja pochodząca od matki i ojca, the sperm and the ova. od plemnika i jaja. So you better hope you had healthy parents, Więc miejmy nadzieję, że mieliście zdrowych rodziców, healthy, loving parents. zdrowych, kochających rodziców. Then over there where you've got stomach, Później mamy żołądek, this is called your post-heaven essence. nazywany esencją poniebiańską. And so this comes from your food that you eat and the air that you breathe. To pochodzi z spożywanego pokarmu oraz powietrza, którym oddychamy. And if this is deficient, Jeżeli tego brakuje, at the point of gathering chi, you need to tonify it with your pre-heaven essence. w momencie tworzenia chi należy to nadać temu ton, używając esencji przedniebiańskiej. And that's not good. A to nie jest dobre. Not at all, because according to Chinese medicine theory, you only got a certain amount of pre-heaven essence. Once you've used it, kaputski, you are 6 foot under. I to nie jest dobre, dlatego że zgodnie z teorią medycyny chińskiej posiadamy ograniczoną ilość tej esencji przedniebiańskiej. Jeżeli ją wykorzystamy, to jesteśmy już pod ziemią. And then that goes down to your, then you get true chi, Potem mamy prawdziwe chi, and that has two components. które składa się z dwóch elementów. You have nutritive chi. Chi odżywcze. So that's in the main meridians, what we work with in kinesiology mainly. To jest w głównych meridianach, z tym pracujemy w kinezjologii. So that provides nutritive chi to all your organs and glands and muscles and things like that. To dostarcza odżywcze chi do wszystkich naszych narządów, gruczołów, mięśni itd. And then you've got the muscle meridians, or defensive chi, sorry. Później mamy chi obronne And that keeps out your pathogenic factors. i to blokuje czynniki patogenne. So it's like you have on the right digestive system, on the left immune system. Tak jak po prawej mamy układ trawienny, a po lewej układ immunologiczny, odpornościowy. So we can, when we work with the 14 meridians, we're actually doing our intervention with nutritive chi. Kiedy pracujemy używając 14 meridianów, to interwencji dokonujemy poprzez odżywcze chi. And we could do correct muscles with muscle meridians, because that would be your defensive chi. Możemy poprawiać mięśnie używając meridianów mięśniowych, to wykorzystuje obronne chi. And then we have chakras and prana. Potem mamy czakry i pranę. Okay, so I've only got 5 minutes to go, so
got to start speeding up here. Jeszcze mam trochę tego, więc muszę zacząć przyspieszać. 5 elements. 5 żywiołów. 5 elements, it's an interesting word because the Chinese character for 5 elements has different meanings in English. Jest to ciekawe, dlatego że symbol oznaczający tych 5 żywiołów ma inne znaczenie po angielsku. It can mean, sometimes you might heard of 5 houses of qi. Czasem słyszy się o 5 domach chi. And then you've got the 5, also its quality. A mamy też 5 jakości. And I think the word quality actually sums it up better. I uważam, że słowo jakość lepiej to podsumowuje. They're the 5 qualities. To jest 5 jakości. And so each one has a distinct quality. Więc każdy z nich ma własną jakość. And that's an energetic quality. Jakość energetyczną. And we have, and they're divided into the yin and yang aspects. Dzielą się one na aspekty yin i yang. And sort of yin yang. We've got the myth of Adam and Eve. Tu mamy mit o Adamie i Ewie. Okay. You've got yin yang and there's twin dragons. I yin yang i te bliźniacze smoki. On the left there you've got Ida and Pingala with Kundalini. Później mamy po lewej Kundalini, Eda i Pingala. And then you've got over there you've got the Kabbalah with Bina and Chokmah, and they are yin and yang as well. I później mamy też Kabałę, co również reprezentuje yin i yang. So all saying the same thing. Wszystkie mówią to samo. Sperm and egg, Plemnik i jajo. yin and yang. Yin i yang. So with energetic imbalances, the meridians can be, or elements can be balanced. They can be under energy, they can be over energy. Jeśli chodzi o energię meridianów, to te różne emocje, jakości mogą być zbalansowane, mogą mieć deficyt albo mieć nadmiar. We've got, these are the emotions from balancing with the 5 elements course of mine. To są emocje z kursu balansowania, używając 5 żywiołów mojego kursu. Because the thing is that the under or over energy state will have also an under or over energy state reflected in in your emotional state. Dlatego, że stan niedoboru lub nadmiaru energii będzie się również odzwierciedlał w stanie emocjonalnym. But there's also a balanced state. Ale jest też stan zbalansowany, So if you look zrównoważony. at the bottom, Jak spojrzymy na dół, if wood element is balanced, you have self-respect. jeżeli żywioł drewna jest w równowadze, to mamy szacunek do siebie. If it's under energy, you have low self-esteem. Jeżeli brakuje energii, to mamy niskie poczucie własnej wartości. And if it's over energy, you're self-indulgent. Jeśli energia jest nadmiarowa, to lubimy sobie dogadzać, coś takiego. So it's important to understand the under-over energy states will have a completely different emotional sort of observation. Więc ważne, żeby zrozumieć, że stan nadmiaru i niedoboru energii będzie miał zupełnie odmienną reprezentację emocjonalną. And so they are, you know, you can actually understand that through by looking at how people behave, you can actually map the imbalances in the meridians, elements, and chakras as well. It's actually a perfect system of psychology, explains human behavior perfectly. Obserwując, jak ludzie zachowują się, można wyciągnąć wnioski na temat ich jakości równowagi, jeśli chodzi o meridiany i czakry, więc to jest również kompletny system psychologiczny. In the final minute, it's going quick now. Ostatnia minuta, już szybko czas ucieka. Okay, so thank you very much. I mean, I had more, but this is where we got to. Dziękuję bardzo, mam tego więcej, ale tyle udało nam się zrobić. And I'd really like to thank Dorota.
Chcę podziękować Dorocie. This is over energy. Nadmiarowa energia. I went too far. Now I can't get it back. Well, we lost the slideshow. Okay. Yes. Yeah, but okay. I would like to... God, wrong way again. Can you do that again? Whoever did that? Yeah, okay. We'd just like to announce that this is part of the inauguration of NK Institute Poland, and Dorota is now the director of NK Institute Poland, so she's now become an official NK Institute. I chcemy tu ogłosić inaugurację Polskiego Instytutu Kinesiologii Energetycznej. I didn't put the Russians because I was told not to mention Russians. Nie wspomniałem tam o Rosjanach. And Daria's there. She's the director of NK Institute Ukraine and Baltic. She's going to give a talk later. Obecna jest też Daria, która jest dyrektorem Instytutu w Ukrainie i krajach bałtyckich. And for me it is an honor to have such a network, and all these people are incredible practitioners. Dla mnie ogromnym zaszczytem jest posiadanie sieci tak wspaniałych praktyków. So thank you very much.